Siema, jestem Kamil i dzisiaj przeprowadzimy sobie interwencje typowe dla ruchu drogowego. Będziecie mogli zobaczyć, co zrobić, jeśli mamy zatrzymany pojazd, a osoba, która znajduje się w środku, nie chce go opuścić. Także dzisiaj wyciąganie osób z pojazdu. Więc zacznijmy od samego początku. Pamiętajcie, że prowadząc interwencję, przede wszystkim liczy się Wasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że pojazd musi być zatrzymany w takim miejscu, żebyście sobie spokojnie mogli przeprowadzić tą interwencję. Wasze bezpieczeństwo przede wszystkim. Nigdy nie podchodźcie od przodu pojazdu, od tyłu, stając przed maską lub zaraz za tylnym zderzakiem. Z tego względu, że osoba, która zostawiła odpalony pojazd i często może pomylić się. Takie interwencje są to też nerwy dla takiej osoby, szczególnie gdy ma ktoś coś na sumieniu. Może mieć przez przypadek wbity pierwszy bieg, puścić sprzęgło, możemy zostać potrąceni. Więc podchodzimy od strony bocznej. Najlepiej tak, żeby już w tym momencie w lusterku widzieć naszą osobę, widzieć jej ręce, więc jest mi to bardzo pomocne. Stąd już mogę ocenić pewne rzeczy. Ale podchodząc, pamiętajcie, żeby nie wkładać nic, jeśli będzie miał otwartą szybę, tak jak tutaj, do środka. Ani rąk, ani jeśli będzie nam podawał dokumenty, czy jakiekolwiek inne rzeczy, nie wkładać tam ani rąk, ani głowy. Z tego względu, że pasażer, który będzie siedział z tyłu, może złapać nas za tą rękę, wciągnąć do środka i w tym momencie kierowca może odjechać. Więc przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Gdy mamy do czynienia z wykroczeniem, gdy osoba zatrzyma pojazd, będziemy musieli ją wylegitymować, więc taką osobę wrzucamy sobie w dostępne systemy informacyjne, które powiedzą nam, co taka osoba ma na sumieniu, czy jest do zatrzymania. Jeśli okaże się, że jest do zatrzymania, oczywiście taką osobę trzeba będzie wyciągnąć z pojazdu. Często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zalegają z jakimiś alimentami, czy będą do zatrzymania z jakichkolwiek innych pobudek, więc na samym początku nie warto jest mówić o tym, dlatego, żeby osoba współpracowała. Tak jak widzicie, tutaj będziemy mieli czy otwarte okno, czy drzwi będą otwarte, osoba spokojnie nas zaprosi, będzie trzymała ręce na kierownicy, będzie wykonywała nasze polecenia. Więc najpierw będziemy musieli wyciągnąć ją z auta, a następnie poinformować, że będzie zatrzymana. Więc tak, kolejna rzecz, zwracamy uwagę na to, żeby po pierwsze ręce były trzymane na kierownicy. To będzie ułatwiało nam bardzo dużo, ponieważ nie wyciągnie nic, czy z okolic siedzenia, czy jeśli będzie to kobieta z torebki, będzie mógł w tym przypadku mężczyzna wrzucić bieg neutralny, czyli tak zwany luz i zaciągnąć hamulec ręczny. Wtedy wiemy, że tym pojazdem już tak szybko nie odjedzie, będzie mógł też zgasić pojazd, jeśli będzie wykonywał nasze polecenia. Ale jeśli nie będzie ich wykonywał, po otwarciu drzwi wydajemy mu oczywiście komendy. Proszę wyjść z pojazdu. I nasza osoba nie chce wyjść. No, więc drugą czynnością będzie to, że musimy ją poinformować. To znaczy, proszę pana, wydaję panu polecenie, proszę wyjść z pojazdu. W przeciwnym wypadku zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Nie będzie. Pan dalej nie będzie wychodził. Akurat tutaj będziemy mieli jakby najprostszy przypadek, to znaczy widzimy jego ręce, nie będzie miał zapiętych pasów, później przerobimy to rzeczywiście przypadek z zapiętymi pasami. Ale pierwsze co? Musimy dobrać się do jego ręki, która oczywiście jest bliżej nas. Cały czas tutaj musimy uważać, żeby po pierwsze nie uderzył nas, nasze bezpieczeństwo przede wszystkim, nie zostać też wciągniętym do środka, więc to, że włożymy ręce do środka, musi trwać stosunkowo krótko. Pierwsze co, wkładamy i zrywamy jedną jego rękę, tak? Przechwytuję nadgarstek, robię dźwignię łokciową prostą. Oczywiście triceps zaparty będzie o słupek. W przypadku takim, jeśli bym bardzo mocno przyciągał tą rękę do siebie, może dojść do złamania ręki, więc oczywiście broniąc się drugą ręką, chwytam za kark i będę chciał wyciągnąć taką osobę z pojazdu. Ja muszę jej pokazać, w którym kierunku ma podążać i ja oczywiście tutaj rządzę w tej sytuacji, więc dźwignia prosta, wyciągam za kark i uwaga, jeśli mi wyjdzie, przejmuję tą rękę, kładźcie. Tak, jesteśmy tutaj, wchodzę i pamiętajcie, ta noga troszeczkę lżej, większość ciężaru na drugiej nodze, głowa w drugą stronę, obróć głowę w drugą stronę. Pamiętajcie, że jeśli nie będziemy bardzo mocno naciskać, nic się tutaj nie wydarzy. Najważniejsza jest też kontrola tej ręki, nadgarstek. Tutaj sobie możemy nim dosłownie manipulować. Wyprostuj rękę, połóż ją na ziemi.
O, to też jest bardzo ważne, dlatego że często spod siebie może coś wyjąć. Możemy, jeśli by wyjął, rzucić jeszcze na tą rękę. Mamy jakąś opcję manewrowania, więc ręce są widoczne, nogi są widoczne, jakby nasze bezpieczeństwo jest zachowane. Tym razem wykorzystamy sobie dźwignię damską. Będzie to technika, w której będziemy musieli troszkę wejść do auta, ale tutaj dobrze też wykorzystać naszego współpatrolowca, który będzie po drugiej stronie auta, jeśli oczywiście sytuacja i bezpieczeństwo będzie na to pozwalało, żeby też zobaczył, czy w pojeździe nie ma innych osób. Jeśli będzie to auto, które będzie miało szyby, tak klasyczna osobówka, będzie to widać na pierwszy rzut oka, co też ułatwi nam interwencję. Tutaj będziemy mieli opcję, gdzie jest tylko jedna osoba, więc jest to stosunkowo prosta interwencja i sytuacja jest taka dosyć klarowna do wyciągnięcia człowieka z pojazdu. Więc najpierw wychwytujemy jego bliższą rękę, tak żeby ją zablokować. Druga ręka zawsze w pogotowiu, gdyby chciał zadać cios drugą ręką, gdyby teraz wyrwał ją z kierownicy i chciał ją uderzać. Więc tutaj pilnujemy się, tak? Głowa zawsze nisko i nie wchodzimy za daleko. Tyle, ile należy. Zawsze we wszystkim musi być taki złoty środek. Wchodzę ręką od dołu i zrywam kciuk. Dzięki temu będę mógł zgiąć jego nadgarstek i wejść sobie głęboko do dźwigni nadgarstkowej. Zakładam nadgarstkową, czyli damską. Jedna ręka wyizolowana, drugą zawsze mogę się bronić, nie jest to dla mnie problem. I gdy nie będzie mi fisiował za kark i wyciągam go na dźwigni damskiej. Chodź, kładź. I cały czas na dźwigni damskiej przechodzę sobie, mam znowu gościa. Ręka spod siebie, wyprostują. Tak, głowa w drugą stronę, pamiętajcie, żeby zwracać na to uwagę. I znowu cały czas widzę jego ręce, widzę jego nogi, nie stwarza zagrożenia. Tutaj spokojnie można wyjąć kajdanki i sobie gościa skuć. Następna technika, tym razem wykorzystamy sobie do wyciągnięcia pałkę teleskopową. Oczywiście możecie to zrobić również z tąfą, także zwróćcie uwagę, jak to zrobić. Mamy osobę, oczywiście nie stosuje się wszelkim poleceniom, pominiemy sobie te ceregiele. Wyciągamy pałkę, rozkładamy i po rozłożeniu pałki osoba wie, że będziemy coś z nią robić, więc staramy się to zrobić jak najszybciej. Pierwsze co, naszą bliższą ręką jak najszybciej wychwytujemy rękę, żeby nam nie uciekł, bo będziemy już chcieli coś z nią robić. Pałką wchodzimy od góry, jak najbliżej nadgarstka. Kciuk zapina, druga ręka od spodu za pałkę, kciuk również zapina. Wychodzę z nim, wyciągam go na siebie i teraz patrzcie, uwaga, będę robił dźwignię nadgarstkową i skręcał go do leżenia na plecach. Kładźcie. O, dokładnie tak. I też sobie z tą osobą mogę teraz robić rolowanie, czy przerzucać ją na plecy. Zrobimy sobie na brzuch. I patrzcie, tutaj cały czas dźwignia nadgarstkowa. Pałkę nawet jeśli będę chciał, mogę sobie wyciągnąć i złożyć. Jeśli będę chciał, mogę sobie też jego rękę składać. O, dźwignia nadgarstkowa. No i oczywiście kajdankowanie. Dzisiaj pokazaliśmy Wam, jak w prosty sposób wyprosić osobę z pojazdu. Zwróćcie tylko uwagę, żeby to wszystko oczywiście było w granicach prawa i tu, gdzie możemy i tu, gdzie powinniśmy być, bądźmy mili, kulturalni. Oczywiście nie zawsze się da, ale to jest może też również przesłanie do wszystkich kierujących pojazdami, że ci ludzie z ruchu drogowego i nie tylko chcą dla Was jak najlepiej, więc może i w pierwszej kolejności dobrze podporządkować się poleceniom, a na pewno na tym zyskacie. Tyle na dzisiaj. Wbijajcie nasze socjale, na Facebooka, Instagrama, zostawcie tutaj subskrypcję, napiszcie coś w komentarzu. Do następnego, trzymajcie się.